Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, jesteśmy gotowi, dzień następny, jesteśmy gotowi do dalszej drogi. Godzina 9:17 rano, wyruszamy z miasteczka, w którym właśnie jesteśmy, Montargis czy coś takiego, i lecimy dalej w trasę, ale zanim to nastąpi, oczywiście udajemy się na jakieś śniadanie, bo trzeba coś delikatnie przekąsić, nie mamy już nic w naszych torbach i trzeba zapić jakimś kawonem. Życzę miłego oglądania, a nam ciekawych przygód. Jechaliśmy do tego miejsca specjalnie na śniadanie, 4 km. Wynaleziona została ta piekarnia tutaj i co ja mam? Natalia sobie krosanta zamówiła, a ja mam jakąś taką dużą bułę i zaraz będziemy zacinać, ale jeszcze taką szybką historię wam opowiem. W ogóle patrzcie, kawę żeśmy zamówili i to tyle. Takie miniaturowe, można powiedzieć, takie espresso w sumie, miniaturowa kawusia, nie? A historia na miejscu wydarzyła się tutaj taka. Natalia płaciła za te wszystkie rzeczy, co wzięliśmy, i płatność nie przeszła. No i było na telefonie, że płatność niby poszła, ale pani tutaj nie miała żadnego wydruku. Zaczęła sprawdzać, szukać. W końcu zdecydowała się, żeby maszynę rozebrać. No i na czym polega teraz naprawa kobiet, proszę państwa? A polega ona na tym, że wyciągnęła wszystkie kable, zrobiła tak, chuchnęła w te kable, włożyła z powrotem i tyle. I to był finał napraw. I tej płatności nie mogła nigdzie znaleźć, po prostu płatność chyba zostanie z powrotem odbita do Natalii na konto i ja zapłaciłem swoją kartą za to i jakoś moja płatność w sumie przeszła. No i tak czasami bywa, że jednych płatność odbije, a jednych przejdzie, nie wiem. A być może było tak, że pani to chuchnięcie naprawiło sprzęt. Kto wie? A teraz spróbujemy tej oto właśnie buły, którą zamówiłem. Suisse, jakoś tak to się nazywa. Z czekoladą. Spoko. Bardzo dobre. Bardzo świeże. Takie francuskie ciasto. Zobaczcie sobie, jak wygląda. No i chrupie niemiłosiernie. I teraz jeszcze zapiję to kawą. I na drogę wziąłem coś jeszcze, ale pokażę wam to, jak będzie pora i jak będzie przerwa. Po takim śniadaniu możemy lecieć w drogę. Ścieżki rowerowe we Francji naprawdę bomba. Muszę powiedzieć, że jest ich bardzo, ale to bardzo dużo i jakość tych ścieżek rowerowych jest naprawdę super. Bardzo długo jedziemy tymi ścieżkami rowerowymi i bardzo często właśnie te kanały nas prowadzą. Jaka Wenecja, proszę państwa, jaka Wenecja? Francja to jest chyba kraina kanałów. Tam Wenecja niech się schowa, Włochy niech się schowają ze swoimi kanałami do kanału. A tak nawiasem mówiąc o kanałach, kanał Polishman Travel jest najlepszy. Kochanie, czy zechciałabyś opowiedzieć widzom, jak ty się czujesz po około 400 przebytych kilometrach? Jestem zmęczona. Zmęczona jesteś? Wszystko mnie boli. No dzisiaj to wstać nie mogłaś trochę, tak? Ale ta droga mnie uzdrowiła. Po prostu to jest tak pięknie, że mogę jechać dalej. A co cię najbardziej bolało teraz rano? Uda? No uda. Uda? A łydki? Mniej, ale uda najbardziej. No ja też muszę powiedzieć, że mam to samo. Uda, no pewnie, że się uda, ale uda bolały mnie najbardziej, ale wiadomo jak to jest, parę kilometrów się przekręci i z powrotem jest dobrze. Bo to wiadomo, jeżeli jest długi odcinek, no to po tych 60 kilometrach, 70 już coś tam zaczyna boleć, nie? No ale dzień jak co dzień, bym powiedział. Jedziemy dalej, nie łamiemy się
Kolejne kilometry i przygody czekają. Zrobiliśmy sobie przystanek i spotkaliśmy pana tutaj z Niemiec o imieniu Bernard. I pan sobie podróżuje właśnie do Santiago, do Francji z takim oto ekwipunkiem. Ma tutaj przyczepkę i rower elektryczny. Całość waży około 100 kg i pan jest w stanie przejechać tak średnio około 80 km dziennie. Wydaje mi się bardzo spoko. Tutaj jest jedna bateria, a tutaj ma taką drugą zapasową. Mówi, że jak są góry, to jest takie 50 km na dwóch bateriach, ale jak jest płasko, to takie 80 km może sobie spokojnie robić. I kolejna przerwa, proszę Państwa. Tutaj coś jest na menu, ale nie wiadomo, co to jest. Co to jest, proszę Państwa? To jest, proszę Państwa, jedzenie. A jedzenie, jak wiadomo, jest potrzebne każdemu z nas. Dlatego coś trzeba wziąć, coś trzeba zamówić i coś trzeba się napić, żeby człowiek mógł podróżować dalej. Kawa dla Natalii wjechała. Dzisiaj już kawa numer 2. I pani przyniosła dla nas takie czekadło w postaci chleba, trochę wody. A co zamówiłem? A zamówiłem tutaj... Gdzie to jest? To jest jakiś kawałek mięsa z jakimś sosem takim leśnym czy coś takiego. I do tego jeszcze będzie sałatka jakaś i ziemniaki. No i wjechała moja potrawa. Tu jest oto mięso, ziemniaki, gratę i do tego, no sałatka miała być sałata w sumie. Oni tak to chyba mówią, że sałatka to jest w ogóle sałata. I przyszedł czas, żeby wziąć szablę w dłoń i spróbować. Zaczniemy może od ziemniaków. Dobre. Bardzo prawidłowe. Jak na gratin potato, bardzo dobre. I teraz kawałek mięsa. Też jest bardzo dobre. I grzyb w sosie grzybowym. Dobrze, że się nie ubrudziłem. Coś tam spadło. Bardzo, ale to bardzo dobre. Lekko takie słonawe, jakbym się spodziewał właśnie po sosie grzybowym. Trochę sałaty. I teraz słuszny kawałek mięsa wleci. O. Stwierdzicie na pewno, że się obżeram. Tak to tylko wygląda. Ja próbuję. Ja kosztuję tych potraw, żeby zobaczyć, co ta francuska kuchnia jest warta. Czy jest warta? Odpowiedź jest pozytywna. Jak na razie wszystko jest bardzo dobre i ta kuchnia francuska jest świetna. Przerwa na 64 kilometrze. A przerwa na co? A na to, mianowicie na bułkę, którą kupiłem dziś rano i obiecałem, że wam jeszcze coś pokażę. To jest właśnie to coś specjalnego. Bułka z kurczakiem. Zabieramy się za to. No. Tam jeszcze jakaś sałata jest. Pomidor widzę, ser i jakieś sosiwo. I testujemy kanapkę właśnie tą. O. Za małego gryza wziąłem. Trzeba poprawić większym, ale jest zajebiste. Naprawdę. Ja wam powiem, nie smakuje nic lepiej jak w terenie. Albo gdzie lepiej. Najlepiej smakuje w terenie właśnie jedzenie. Ja wiem, że robię wam smaka takimi rzeczami, ale to jest coś pięknego. Móc sobie podróżować, cieszyć się tym życiem, przeżywać przygody i w tych przygodach jeszcze coś dobrego zjeść. Życie jest piękne, moi drodzy.
To finalnie dotarliśmy, jesteśmy w miejscu naszego przeznaczenia. Nasza destynacja na dzisiaj to jest właśnie miasto Orleans tak zwany. Ile przejechaliśmy kilometrów finalnie? Słuchajcie, do samego miasta było 85 kilometrów, ale z dojazdem do tegoż tutaj oto hotelu wyszło 90 kilometrów dzisiaj. Jeszcze jaka była historia? Mieliśmy otóż spać w miejscu dedykowanym do tego. Tam w sumie wysłał nas jeden taki polski ksiądz i mówi: jedźcie do Świętego Wincenta, tam wam pomogą, tam na pewno znajdziecie nocleg. Przyjeżdżamy i co? I kaplica była, kaplica, nie dało się nikogo zapytać, nikogo tam nie było, nie można się było dodzwonić, także ten nocleg nam odpadł dzisiejszy, no i trzeba było coś awaryjnie szukać, no i tak znaleźliśmy właśnie kilka hoteli w okolicy. Pojechaliśmy najpierw do jednego, był taki jakiś mega słaby, no i patrzymy, że jest w pobliżu Ibis Budget, taki sam w sumie hotel, w jakim zostawaliśmy wcześniej, chyba w miejscowości bodajże Bardeluk. I mówię, dobra, luck to jest szczęście po angielsku, a więc udaję się do tego hotelu. I jestem już na zewnątrz tego hotelu, właśnie tutaj Ibis. I idziemy obejrzeć pokój. Spodziewam się w sumie, że będzie taki sam. A ile jest za nocleg? Tutaj za nocleg jest 76 euro. Ziomeczki, zapraszam do pokoju dzisiaj 222. Podobny układ niż w hotelu Ibis, w którym byliśmy wcześniej. Zaraz drzwi trzasnęły elegancko. A więc pokój wygląda tak samo. Kwatera na statku z takim samym prysznicem, zresztą jak już widzieliście wcześniej. O, a to zmęczony ja. I jadę do Natalii, bo Natalia na mnie czeka w restauracji i trzeba coś zjeść. A dzisiaj taka kolacja zasłużona. Burger veggie dla Natalii i dla mnie taki amerykański z wołowiny burger. Do tego wlatuje Sprite mega zimny i tutaj mojito. Dzień dobry, ziomeczki, ziomale, witam dnia kolejnego. Nowy dzień, świeży dzień i świeży ja. Zobaczcie, jaką paszczu mam ładnie ogoloną. Jesteśmy gotowi do drogi, ale tutaj jedna rzecz jeszcze musi nastąpić, zanim wyjedziemy. A musi to być poranna porcja, kochani, aloesu, żeby trzymać się w formie i żeby oczyszczać swój organizm. Także jedziemy z tym. O, i to jest ten naturalny. Są jeszcze oczywiście inne różne smaki. I jeżeli chcielibyście sobie taki aloes zamówić, żeby się pooczyszczać razem ze mną, możecie to uczynić z linka poniżej. Link znajdziecie w opisie, macie tam zniżkę 15%. I jeszcze jedna warta powiedzenia rzecz: nie bójcie się kontaktować tutaj jeszcze z Natalią, która więcej wam opowie nie tylko o samym aloesie, ale również o innych produktach. Także ziomeczki, kupując też aloes oraz inne produkty, wspieracie również naszą podróż i wspieracie przede wszystkim swoje zdrowie. Zapraszam serdecznie na dalszą część odcinka. Lecimy w drogę. Chwilowa przerwa, żeby wam coś pokazać, gdzie rosną jabłka. Na przykład widzicie jabłka w biedrze z napisem Francja, a tutaj patrzcie, one są napromieniowane, bardzo dobrze. Opierdzielicie takie jabłko i możecie razić prądem jak imperator z Gwiezdnych Wojen. A teraz zginiesz, młody Skywalker. I prądem rypiesz. Tour de France, proszę Państwa. Zawodnik z Polski mnie wyprzedza. Ale daję. Teraz to ja będę jednoosobowym peletonem. Mój licznik podaje 27 km na godzinę i dopiero się rozpędza. A przed nami jeszcze tyle kilometrów, ale to nic. Zawodnik z Polski jest niezniszczalny. Jedzie już tak, prawie 500 km goni. Ale mamy dzisiaj piękny teren do jazdy. Dzisiaj Natalia dostała jakichś sił witalnych. Wczoraj po tym mega krótkim 90-kilometrowym odcinku, dzisiaj te 63 km, to przelecimy chyba bardzo szybko, mimo że wieje. Bo takie 60 km to już nie jest naprawdę dużo. Trening mistrza.
Trening, czyli mistrza, czyli mnie? Trening, czyni mistrza. No tak, zgadza się. Ja na chwilę wyprzedzę Natalię. Tak. Tak to właśnie wygląda. A tak naprawdę to nie wyścigujemy się, tylko lecimy sobie dla przyjemności. A jak są fajne odcinki, to też sobie pociśniemy trochę. Bierzemy misia w teczkę, jedziemy na wycieczkę. A tu pan z piesełem też wybrał się na taką podróż gdzieś. Dokąd pan jedzie? Bonjour. Bonjour. Where you going, Santiago? No, no. No? Loira, Colombo. A, pan tutaj tylko lokalnie we Francji gdzieś jedzie, mówi. Ale pies już wygląda troszeczkę zmęczony. Widać, że lubi biegać, ale trochę z niego taki też kabanosik był mały. To trochę schudnie. Tak jak ja. Przejeżdżamy przez most nad rzeką Loara. Jest naprawdę spora ta rzeka, muszę przyznać. A w sumie ona się ciągnie aż od momentu tam wjazdu naszego do Orleanu. O, za mną jedzie samochód, pewnie zastanawia się, co ten Polak robi tutaj z kamerą. A filmuje, proszę pana. O. Zastanawiałem się nad filmowaniem z drona czegoś, ale po prostu tu jest jedno wielkie takie, o, tu z drugiej strony, no rozlewisko, kupa wody, rzeka, nie? A poza tym dobrze wieje dzisiaj. No i przy tej pogodzie, jak na razie, przy tylu chmurach, ujęcia takie super nie wyjdą. Bonjour. O, i tutaj przegania nas jakiś lokalny peleton. Ci to wiedzą chyba, dokąd jadą. Nie jadą daleko, wnioskując po sakwach, ale słychać, że wieje, nie? No i nastała pora przerwy. A co mówiłem, jak przejeżdżaliśmy przez ten most przed chwilą? Powiedziałem, że nie będę filmował z drona, bo jest duży wiatr. A co zrobiłem? Oglądajcie. Mam nadzieję, że ujęcie z drona wam się podobało, a zrobiliśmy krótki przystanek, żebyście mogli zobaczyć ten oto tutaj betonowy most. Nie wiem, ile on ma długości, myślę, że minimum 200 metrów ma, może nawet 300, ale jest zabytkowy. Zobaczcie, jakie są łuki w ogóle zrobione pod tym mostem. Słuchajcie, coś mnie użarło tutaj w to miejsce i dosyć to piecze jak diabli. Tak naprawdę Natalia mi to odkaziła i posmarowała to galaretką aloesową. Ale co, musimy jechać dalej. Nie wiem, co to było, bo od razu jak mnie ugryzło, to automatycznie walnąłem w to ręką, drugą jak jechałem.
I jak odsłoniłem bluzkę, coś stamtąd wypadło, ale nie wiem co to było. No cóż, zobaczymy, czy to będzie puchło, czy co się będzie działo z tym. Szybki postój na wodę i kontrola tutaj ręki. Ugryzienie to zanika i jest lepiej. A muszę powiedzieć, że ta galaretka faktycznie aloesowa jest na ukąszenia bardzo dobra. Dziękuję kochanie za doraźną pomoc. Jesteśmy na wjeździe właśnie do miejscowości, w której dzisiaj nocujemy. Blois się pisze, Blois, czy jakoś tak się to wymawia. I zastanawiam się właśnie, czy tutaj drona nie odpalić. No i co? I pewnie odpalę, znając życie. A chciałem podjechać tutaj bliżej. Patrzę, jakaś grupka ludzi jest. Co tu się dzieje? Jacyś zwiedzający, turyści się pojawili. Skąd grupa? Wszyscy Francuzi gadają językiem żab i ślimaków. O, tu będzie idealne miejsce. Zatrzymam się, rzucam drona w powietrze i filmujemy. I kolejna szybka przerwa w samym centrum. Mam nadzieję, że wideo z drona Wam się podobało. Dron dzielnie walczył z wiatrem, a tutaj mamy taką oto atrakcję w mieście. Zobaczcie, widocznie jakieś słynne, najwidoczniej jakieś słynne schody tutaj, gdzie wszyscy sobie ciachają fotki. Tam jest jakiś napis Denis Papin czy Papin, wszystko jedno. Jesteśmy już w hotelu i pokazuję Wam naszą kwaterę na dzisiaj. Zaczniemy może od łazienki. Kabina prysznicowa. No, łazienka jest taka dosyć przestronna. Jak na te warunki do tej pory, co były, ta kabina wcześniej statkowa w tym Ibisie. Tutaj mamy taką kuchnię. I mamy salon. Salon. Ćwierć salonu połączoną z sypialnią. I pewnie się pytacie, co tu robią rowery? A rowery właśnie tutaj są, bo wysłałem wcześniej wiadomość do hotelu, czy możemy gdzieś przechować rowery. I mi odpisali, że tak, możemy. Przyjeżdżamy i pani mówi, możecie je przechować, ale u siebie w pokoju. Ja mówię, dobra, no jak pokój jest wystarczająco duży. No i faktycznie wlazły tam koło łóżka i będzie dobrze. Dzień dobry ziomeczki i ziomale, witam się z Wami dnia kolejnego. Ruszamy dalej w trasę, dzisiaj do przebycia około 70 km i wybieramy się do miejscowości Tours.
Także lecimy czym prędzej, bo jak widzicie, pogoda zaczyna się zmieniać. Panie i panowie, pokonaliśmy właśnie sporą górkę i czego nie może zabraknąć u Polishman Travel? Of course nie może zabraknąć sody. Soda musi mi towarzyszyć cały czas i cały czas zawsze mam ze sobą i wożę to zdrówko. A jak wygląda ta rana po wczorajszym ugryzieniu? A tak to wygląda na chwilę obecną. Jeszcze monitoruję sytuację. No i cały czas smaruję to galaretką aloesową. I mam nadzieję, że to dziadostwo niedługo zniknie. No i musiałem się zatrzymać, żeby pokazać wam winogrona tutaj lokalne. Ja sobie urwę troszeczkę i spróbuję, czy jest dobre. Musi być zatwierdzone przez Polishman Travel, żeby było dobre do spożycia. No i czas na degustację tutaj tego lokalnego winogrona. Ale słodkie. Ja sobie wezmę jeszcze tutaj jeden. Naprawdę dobre. Ziomeczki, winogron w tym miejscu, gdzie jesteśmy, we Francji, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry. Masakra. Zobaczcie. Jeszcze wam pokażę z bliska. To jest taki nieduży ten winogron, bo jeszcze są takie większe kulki, ale tutaj ten jest naprawdę spoko i mogę go tak opierdzielić z krzaka właśnie. 3 siódemeczki, moje szczęśliwe, kochane siódemeczki. Tyle zostało do celu. A co to ma się znaczyć? Ja pytam się. Zjazd jakiś tutaj? Nawigacja cicho być. Zjazd jakiś kamperowiczów tutaj jest, czy co? Kontynuuję prosto, tak jak nawigacja mi każe. Ale wszyscy chyba tutaj się zatrzymują, bo tu gdzieś niedaleko jest pole kempingowe. Dużo ich tutaj. O, jest jakaś knajpa. Proszę bardzo. Można we Francji wypoczywać? Można wypoczywać. Bardzo fajnie. Dzień dobry. A jak? Jeden za drugim. I tutaj coś mi się wydaje, ale zamczysko jest przed nami. Zobaczcie. To chyba ja tu wyciągnę drona sobie i sfilmuję ten zamek.
które pokazywałem wam z drona, mianowicie zamek. Jest to zamek Chaumont i myślę, że za te ujęcia należy mi się coś do jedzenia oczywiście. Taka oto bułeczka wjedzie sobie. Zbliżamy się, proszę Państwa, do jakiegoś dziwnego pojazdu. Kto tym podróżuje z własnymi pomidorami? A tutaj pan ciśnie. Hello. Takim oto kajaczkiem pan sobie zapyla, ale bym walnął w to, jakbym się nie odwrócił na czas. Ciekawe. Kochanie, co powiesz na ten temat? No tak troszeczkę jakby to miał swój dom. Jakby ciągnął swój dom, nie? I to chwilę potrwa chyba, zanim pan gdzieś zajedzie. No chyba tak. No ale sposób jakiś jest, a widziałaś, miał pomidory z tyłu. No, krzaczki takie miał, rosły pomidory. Szpieguję trochę. Dotarliśmy do miasta Amboise, a mój człowiek tam oto właśnie kupuje sobie jakieś tam bułeczki, a ja tutaj szpieguję i śledzę. Co mi otwierasz drzwi, jak sobie szpieguję po cichu? Co bierzesz? Cappuccino, croissanta, a dla Ciebie coś? Nie, ja sobie wymyślę coś. Patrzcie w ogóle, jak turystycznie jest. No jest cieplutko, jest 20 chyba 3 albo 24 stopnie i jest tutaj zamek, w sumie 2 są nawet zamki. Chateau 2 są. Ja idę w poszukiwaniu sklepu mniej więcej, gdzie będę mógł zakupić zimną puszkę Coca-Coli. I myślę, że ten sklep pojawi się zaraz gdzieś tutaj za rogiem, ale chciałem, żebyście zobaczyli, żebyście poczuli klimat tego właśnie miasteczka, w którym jesteśmy, czyli Amboise. Dziwnie to się w ogóle wymawia. Przed chwilą jakaś pani francuska mnie uczyła wymowy tego. Gdzie jest jakiś zwykły sklep? Ja się pytam, potrzebuję zimnej coli. I gdzie mam to kupić teraz? Tutaj jakiś sklep z pamiątkami jest. Być może... Nie, tu też nie. Lipa. Tu też jest lipa. Tu jakieś lody są. Gdzie jest jakaś żabka? Arkadiusz wyczaił, że pan coś tutaj mył i od razu się zapytał, czy może rowery umyć, więc czyszczenie rowerów po drodze. Tutaj przy okazji pan mnie wziął, żeby pokazać mi. Tutaj produkują, proszę Państwa, wina. To są takie kadzie. Zobaczcie, ile tego tutaj jest w ogóle. Mrugające światło nie wnioskuje dobrze. Pewnie jakiś potwór czeka gdzieś za rogiem. O, i tu mamy właśnie beczki. Fajnie, naprawdę fajnie. I tu co mamy? 2023 Sauvignon. Co jeszcze tutaj ciekawego mamy? Sauvignon only or some other wine also? Sauvignon et Chenin Aha, pour blanc, et Cabernet et Gamay pour rouge. aha. And do you have wine to taste? If you want to taste, there is a bar Aha. just close here. A, okej. You can try our O, wine. thank you. I dla gości mają też taką tutaj oto miejscówkę. Lokalna para przyjmuje gości. Patrzcie, jaki kredens fajny. Wszystko drewno. Otwiera się. A to co? Granit? Fajnie, naprawdę fajna miejscówka. Fajnie, że tu trafiliśmy, bo przy okazji umyły się rowery i to jest jakaś taka mega francuska. Dzień dobry pani. Taka fajna wioseczka. No i oczywiście zachodzimy do tego miejsca i będziemy próbować tutaj wino. 2 wina. Jedno białe, jedno roze. Mają też makarony, jakieś kasze różne do wyboru. Chipsy robią swoje lokalne. No i można oczywiście zakupić tutaj lokalne piwa i wina. To są właśnie te wina tutaj, co mają. I ta tutaj przemiła pani właśnie wynosi nam wina do spróbowania.
Natalia wzięła sobie wino rosé na spróbowanie, a ja wziąłem sobie białe z Savignon. I obydwa te wina mają być lekko słodkawe. Merci. Zdróweczko. No to próbujemy tego tutaj wina, jak ono smakuje we Francji przy takiej pogodzie z lokalnych upraw winorośli. Wiecie jakiego użyję słowa? A użyję słowa zajebiste. Naprawdę zajebiste wino. Kochanie, musisz spróbować tego wina. 3,50 za taką szklaneczkę. Moje 2,50 kosztowało. I tak, rozę Natalii 2,50 i próbujemy też rozę. Rozum mi lepiej smakuje. Ty, no faktycznie jest lepsze, naprawdę jest lepsze, ja nie oszukuję. I było tańsze. I było tańsze i jest lepsze. To znaczy co? Że tańsze może być też lepsze. Wasze zdrowie, ziomeczki i ziomale, jeszcze raz, ale to dobre wino oddamy Natalii. Myślałam, że całe mi wypijesz. Gdzie tam całe wypiję? Nie, nie wypiję całego. Ja sobie białe będę popijał. Tylko te droższe pijam, a nie jakieś tam tanie. Nie no, żartuję. Naprawdę świetne. Obydwa są te wina. Taka niespodziewana, zasłużona tutaj przerwa. Przy myciu rowerów dowiedzieliśmy się, że możemy się napić lokalnego wina. No jakby to nie skorzystać z takiej super właśnie okazji. A do celu zostało nam jakieś niecałe 20 km. Ktoś powystawiał sobie na murek tyle oto dzbanków. Najróżniejszej maści dzbanki. Z różnego przedziału czasowego są. Ale fajne, co? Wjechaliśmy właśnie do miejscowości Tours. Prawie 70 km przejechane. Jak dotrzemy do celu, do miejsca noclegowego, gdzie dzisiaj śpimy, będziemy mieli za sobą 72 km. Natalia z tyłu, ale teraz muszę się zdać. Gdzie? Gdzie ty jedziesz? Myślałem, że pokazujesz, że tu skręcamy. No tak. Teraz muszę zdać się na mojego człowieka z tego względu, że ja wyłączyłem swoją nawigację, która prowadziła szlakiem, którym zmierzamy do końca Francji, a Natalia odpaliła tutaj wujka Google'a i Google'a nam, że ile do celu? 5,2 km mamy jeszcze do celu. Także już niedaleko przyjedziemy, zostawiamy rower i idziemy coś zjeść. O, pan tutaj z taczką coś będzie działał. Co pan tutaj działa takiego? Bonjour. A pan ładuje jakieś tam kawałki drewna. Na zimę się chyba przygotowuje. A dzisiaj jest jeszcze jedna taka ciekawa rzecz. Jak dotrzemy, pani, u której nocujemy, mówiła, czy nie będzie nam przeszkadzało, jak dzisiaj będzie impreza, bo jest jakaś impreza urodzinowa i będą sobie siedzieli na ogrodzie. O, muszę uważać między słupkami, elegancko. Dobry ze mnie kierowca. No i mówimy oczywiście, że nam nie będzie przeszkadzać. Też się z nimi napijemy piwa albo wina, nie? Powiem wam szczerze, te Tours, jak wjechaliśmy tutaj, to wydaje się duże miasto. A ja nie mówię do ciebie, kochanie, tylko ja nagrywam. A tu pomyłka. Tak cię zrobiłem. Trzeba patrzeć, czy tu jakiś tramwaj nie jedzie, czy co. Ale fajnie, dzieje się tu. Tylko trzeba przyznać, że jak jechaliśmy przez jedną dzielnicę, no to powiem, że było dosyć sporo inżynierów w tamtej dzielnicy. W sumie cała dzielnica chyba była inżynierów. Ile do celu? 1,7. To jeszcze kawał drogi.
No i jesteśmy, dotarliśmy do miejsca noclegowego. To jest nasz pokój na dziś. Graty już rozlokowane. 43 euro za dobę. Za to miejsce płacimy i tu jest oto taka właśnie łazienka. Warto jeszcze napomnieć, że do miejsca, do którego przyjechaliśmy, teoretycznie myśleliśmy, że gospodarzem jest pani, a tu się okazuje, że gospodarzem jest gość. I to nie byle jaki, pseudonim Turek. Nie no, żartuję, to jest po prostu Turek. I impreza jest turecka i gościu jest gospodarzem z 2 swoimi córkami i dostaliśmy zaproszenie na kolację właśnie, że jak tylko się rozlokujemy, że mamy przyjść, coś zjeść i w tym celu właśnie się udajemy na dół. Idziemy na turecką kolację. Podglądamy, co tutaj pan ma na grillu, a na grillu jest gorąco. Są kofta. Zobaczcie, 2 strony, takie przygotowanie na imprezę. Słyszycie, jak to skwierczy. Do tego, co tu jeszcze mamy? Do tego mamy tutaj jeszcze jakieś kurczaki. Widzę, żeberko nawet się pojawiło, więcej kofty i tutaj jeszcze więcej żeberek jest jeszcze tutaj sałata, proszę zobaczcie sobie. No i na stole mamy różnego rodzaju rzeczy, mamy też tutaj cebulę, zobaczcie, ser, prawdopodobnie feta, ogórki, jakieś orzeszki, paprykę, są różne wina i oczywiście lokalne, świeże pomidory. Ziomeczki, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za to, że nas wspieracie w tej podróży. I widzimy się w odcinkach następnych. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razicho i tradycyjne ciao!